chciałem Wam powiedzieć kilka dobrych słów o światełku w tunelu, które pojawia się na polskim rynku nieruchomości. Wiem, że złe wiadomości się sprzedają, wiem, że wszyscy mówią strasznie mieszkania drożeją, bezpieczny kredyt podbił ten rynek i nie wiadomo co dalej będzie. Ale nie wszystkie wiadomości są złe, bo pojawiają się również dobre wiadomości. Ja to chcę opowiedzieć o tym rynku z punktu widzenia osób, które chcą kupić mieszkanie. I nie tylko z punktu widzenia tych, które chcą kupić korzystając z bezpiecznego kredytu, ale także tych, które same biorą kredyt czy kupują za gotówkę mieszkanie dla siebie, mieszkanie, w którym chcą mieszkać. To nie jest audycja dla inwestorów, to znaczy też jest dla inwestorów, ale światełko w tunelu być może zapala się powoli dla tych, którzy chcą po prostu kupować mieszkania po to, żeby w nich mieszkać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, wszystko co tu się dzieje, no to subskrybuj ten kanał. A teraz o czym będzie w tej audycji? No, powiem nie tylko o rynku nieruchomości, bo pokażę również najnowsze dane z koniunktury w budownictwie, z przemyśle i o sprzedaży detalicznej, bo wbrew pozorom jest to ważne. Te dane wszystkie będą pochodziły z GUS-u. Czy mamy się tym martwić i załamywać? Niekoniecznie. Dlatego, że po prostu 140% budów rozpoczętych, 40% więcej niż było. Nie można powiedzieć jeszcze, że to już jest odpalenie rakiety sygnału budujemy, a to spokojne podejście może również jest spowodowane tym, że tak jak mi się wydaje, oferta domów, to co jest na rynku do kupienia, nie do końca odpowiada potrzebom ludzi. I można powiedzieć, że domy są na sprzedaż, ale nie takie, jakie większość ludzi chce. Światełko w tunelu być może zapala się powoli dla tych, którzy chcą po prostu kupować mieszkania po to, żeby w nich mieszkać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, wszystko co tu się dzieje, no to subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do wejścia na stronę cement24.pl, gdzie po pierwsze tę samą audycję znajdziesz, ale z wykresami w takiej formie statycznej, a nie takiej widocznej tylko na ekranie filmu YouTube. Może tam będzie wygodniej Ci analizować te wykresy. Znajdziesz tam również szkolenia z obrotu nieruchomościami. Zachęcam również do udziału w naszym serwerze Discord, link na dole i do wspierania kanału. I powiem też, że z utęsknieniem czekam na pierwsze dane o cenach transakcyjnych, które podaje NBP. Jeszcze pewnie troszeczkę musimy poczekać, ale chętnie poznałbym te dane za trzeci kwartał 2023, bo tam jest również ciekawie i nie w każdym mieście w Polsce i nie na każdym rynku jest tak samo, bo powiem też trochę o rynku domów. No więc zaczynamy audycję i pierwsza rzecz to jest koniunktura w przemyśle. Dlaczego w ogóle mówię o tej koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym? No dlatego, że warto patrzeć, bo pokazuje optymizm przedsiębiorców, co się dzieje, jak oni oceniają, jak oni w październiku, bo to są ankietowe badania, za październik 2023, jak oni oceniają w ogóle ogólną koniunkturę. I mamy takie jeszcze na tym wykresie dwie linie. Jedna to jest wyrównana sezonowo, druga nie, a tutaj mamy końcówkę i widać, co właśnie widać. Generalnie rzecz biorąc, nastroje są ponure, są ujemne. Jeżeli indeks jest poniżej zera na tym wykresie, to oznacza, że większość przedsiębiorców ocenia rynek swój negatywnie. Ale
to są tylko nastroje ogólne. Natomiast jak wyglądają nastroje w budownictwie i w handlu hurtowym? Widać, że w budownictwie są generalnie gorsze niż w handlu hurtowym, ale też te właśnie wyrównane sezonowo, nie te takie na bieżąco, niewyrównane sezonowo, tylko lekko idą w górę. Czyli optymizm budowlańców również rośnie i o tym będzie dlaczego, bo to też nam się wyjaśni częściowo pod koniec audycji. Warto jeszcze spojrzeć na takie indeksy sprzedaży detalicznej i tutaj dwa indeksy. Jeden to jest taki liczony rok do roku. W cenach stałych są te indeksy liczone. I dlaczego to jest ważne? No, widzimy, że jest na końcówce, troszeczkę jesteśmy poniżej tego, co było rok temu, ale troszeczkę, ale od paru miesięcy systematycznie, jak gdyby w stosunku do tego, co było rok temu, nasza sprzedaż się poprawia, a jak ten indeks poprawia się w ogóle i czy poprawia, to jest ta zielona linia. Ta zielona linia jest wyrównana, to jest sprzedaż detaliczna wyrównana okresowo i widzimy, że ona troszeczkę rośnie. Nie osiągnęła jeszcze, ten indeks nie osiągnął poziomów ze swoich szczytów, ale też już jest troszeczkę lepszy od dołka i ta sprzedaż detaliczna, taka wyrównana sezonowo, jest we wrześniu 2023 o ponad 2% wyższa niż w sierpniu, co też wskazuje, że również wśród, nie tylko wśród przemysłowców, ale również wśród konsumentów zapanował, no powiedziałbym, trochę optymizm. Troszeczkę więcej kupują. A to oznacza, że jeżeli więcej wydają, jeżeli ta nasza aktywność rośnie, to jest też dobra perspektywa dla gospodarki. Dobra perspektywa dla gospodarki oznacza teoretycznie też to, że być może kiedyś inflacja zacznie spadać, że będą malały stopy procentowe i że ci, którzy potrzebują kredyt, dostaną go łatwiej, bo będą lepiej zarabiać. Zobaczymy, czy tak będzie. To się oczywiście okaże, bo przyszłość zawsze jest niepewna. Natomiast zobaczmy sobie, jak wyglądają mieszkania i rynek mieszkań. Tu jest fatalna wiadomość. Rynek mieszkań, mieszkania oddane do użytku, no i mamy niby zapaść. Za pierwsze 9 miesięcy 2023 oddano o 6,5% mieszkań mniej w budownictwie indywidualnym, o 2,4% w budownictwie takim deweloperskim. No i też ostatnio widać, że tych mieszkań oddajemy mniej, te kreski czerwone podkreślają te miejsca, gdzie są spadki, ale czy mamy się tym martwić i załamywać? Niekoniecznie, dlatego że po prostu ta ilość malejąca oddanych mieszkań dziś wynika również z tego, że szczególnie w budownictwie tym deweloperskim wynika z tego, że po prostu kończona jest mniejsza ilość budów, ta, która się kiedyś mniej zaczynało. Pokażę to za moment na wykresie. Przejdźmy natomiast do pozwoleń na budowę. I tu widzimy, no cóż właśnie widzimy? Widzimy ogromną zapaść pozwoleń na budowę za pierwsze 9 miesięcy tego roku. 29% mniej pozwoleń na budowę, na mniej mieszkań wystąpili deweloperzy. O prawie 25% mniej wystąpili klienci indywidualni, budujący indywidualnie. Ale zobaczcie już te ostatnie miesiące. W budownictwie indywidualnym jeszcze pesymizm, ale porównując rok do roku, czyli wrzesień 2023 do wrzesień 2022, no to u deweloperów jest 8% lepiej, a porównując do sierpnia 27% lepiej i to już jest jeden z pierwszych sygnałów, które jeszcze pokażę na kolejnym wykresie, następnym, bo jeszcze zanim przejdę do tego ostatniego wykresu, to pokażę wykres, tabelę w zasadzie danych budów rozpoczętych i ci, co
śledzą nasz kanał, to mogą zauważyć, że tutaj za 9 miesięcy mamy 81% budów rozpoczętych w porównaniu do 9 miesięcy poprzedniego roku, 85%, ale zauważcie, że jeżeli oglądaliście te poprzednie audycje, to tutaj były 70. Teraz jest już 85, 81. No i oczywiście ogromny wystrzał. Wrzesień 2023 do września 2022 u deweloperów 140% budów rozpoczętych, 40% więcej niż było. Jak czytać te liczby? A no właśnie, zobaczmy. I to na tym wykresie, co widzimy przede wszystkim i co ja zaznaczyłem tymi kropkami. Linia zielona to są pozwolenia na budowę albo zgłoszenia nowych budów. Uzyskane pozwolenia lub zgłoszenia nowych budów. Ta taka linia ciemna granatowa to są mieszkania oddane do użytkowania. No i widzimy, że tutaj po prostu ich ilość spada. Ale ta linia taka szara i kropkowana to jest najciekawsza linia, bo ona najbardziej pokazuje nam, co będzie się działo na przykład za 2 lata. Bo właśnie w tym budownictwie deweloperskim mamy tak, trzeba przyjąć tak mniej więcej, że od wejścia dewelopera na budowę do momentu, kiedy on oddaje mieszkania do użytkowania, mija mniej więcej 24 miesiące. On zresztą jak już wszedł na budowę, no to też będzie prowadził sprzedaż i co widzimy? Te żółte kreski tutaj to zaznaczyłem styczeń 2023, styczeń 2022, styczeń 2021 po to, żeby nam się to wygodnie oglądało, a tymi kropkami, czerwone kropki to są ostatnie 12 miesięcy. I tu znowu mamy kolejne 12 miesięcy i kolejne 12 miesięcy. Co widzimy po rozpoczynanych budowach? Jeszcze te 3 lata, czy tam 2 lata temu, ilość budów rozpoczynanych to był poziom 30 tysięcy, 26, znowu 30 i ta ilość budów spadała, trochę siadła na początku 2022 roku i od połowy mniej więcej 2022 roku mamy gwałtowny zjazd ilości rozpoczynanych budów z dołkiem na poziomie styczeń-luty tego roku. Następnie nastąpiło takie niewielkie odbicie i w zasadzie jedziemy na tym takim teraz poziomie kilkunastu tysięcy pozwoleń, mniej niż kiedyś, ale znacznie więcej niż te dno. To są wyniki już takie trochę lepsze i widać nawet, że troszeczkę się to stabilizuje. W dodatku też mamy, zobaczcie tą zieloną linię, wystrzał, takie wyraźne odbicie w górę nowych pozwoleń. Trzeba pamiętać też, że część deweloperów ma stare pozwolenia, bo jeżeli spojrzymy się na w ogóle ilość zaczynanych budów, a ilość uzyskiwanych pozwoleń, czy też zgłoszeń budów, no to widzimy, że zawsze tych projektów zatwierdzanych pozwoleń jest więcej. Co znaczy, że niektóre po prostu nie są realizowane, bo deweloper może sobie poczekać, czy każdy w zasadzie budujący może sobie poczekać z rozpoczęciem budowy od uzyskania pozwolenia na budowę, żeby mu to pozwolenie nie przepadło przez 3 lata. Więc to jest takie przesunięcie. Ale widzimy z tego wykresu, widzimy to, co zresztą ja obserwuję na rynku, no sam działając na tym rynku i też mając kontakty ze znajomymi, że uruchamiane powoli, bardzo powoli uruchamiane są i tak ostrożnie uruchamiane te projekty, na które już były pozwolenia, że rozpoczynają się nowe budowy, że uruchamiane są nowe projekty. Problemy deweloperów są, owszem, mają przede wszystkim problem z dostępem do działek i też wiele działek jest postrzeganych jako takie przewartościowane, że ludzie, ci, którzy sprzedają działki, po prostu
chcą za dużo, bo też zadziałał taki mechanizm, że sprzedający działki, widząc to, co dzieje się na rynku mieszkań i czytając artykuły o takim gwałtownym wzroście cen mieszkań, również zaczęli podnosić ceny działek. To jest jedno, co straszy deweloperów. No, straszy ich też to, że tak do końca nie wiadomo, jak to będzie z tymi kosztami budowy, czy one nie będą rosły. No i też do końca nie wiadomo, jak długo będzie działał program wspierający popyt, czyli bezpieczny kredyt 2%. Być może są zapowiadane kredyty 0%, ale czy nowy rząd, nowa koalicja akurat ten program będzie rozwijać, zadeklarowała, że go będzie rozwijać, chociaż nie wszyscy w tej koalicji, bo w tej koalicji są również tacy, którzy mówią skończyć z dotacjami, a postawić na budownictwo komunalne, spółdzielcze, różne formy, więc te zdania w koalicji nie są ustalone. No i cóż, można powiedzieć, dobrze, damy wam kredyt 2%, ale tak ograniczymy i na przykład wprowadzimy do tego programu ograniczenie ceny maksymalnej metra kwadratowego mieszkania, którą finansujemy. I to już może zmienić optykę. A przypominam, że takie ograniczenia ceny maksymalnej mieszkania finansowanego przy kredytach, przy w ogóle dopłatach państwa, to były programy Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych. Tysiące mieszkań zrealizowano i ludzie kupili w ramach tych programów, ale tam zawsze było ograniczenie ceny maksymalnej, czego nie ma w tym bezpiecznym kredycie. Po drugie, też trzeba powiedzieć, mieszkania faktycznie podrożały, ale zacząłem tę audycję od twierdzenia, że bardzo chętnie poczekam i bardzo tęsknię właściwie i niecierpliwie czekam na raport, na podanie przez NBP cen transakcyjnych, średnich cen transakcyjnych, nie cen ofertowych, tylko cen transakcyjnych. W cenach ofertowych wszystkie portale na przykład raportują wzrosty cen mieszkań i to widać też gołym okiem. Widzimy to też w transakcjach, które robimy, ale już powiem tak, różnie to jest w różnych miastach. Największy wzrost, przynajmniej tych ofert, występował w takich największych miastach. To tak powiedziałbym generalizując. Mniejsze miasta, im mniejsze miasta, tym mniej były dotknięte tymi podwyżkami cen. Ponadto w niektórych miastach ceny były tak wysokie, a stały się jeszcze wyższe, że na ten program to łapią się z trudem mieszkania dwupokojowe, czy tam małe trzypokojowe, ale już dużego mieszkania trzypokojowego można nie dostać w ramach limitu tego programu oraz posiadanej zdolności kredytowej, bo pamiętajmy, że banki jednak oceniają zdolność kredytową osób, które chcą uzyskać ten kredyt. W związku z tym, jaką mamy sytuację? No, widzimy takie ożywienie po stronie deweloperskiej. Widzimy też, nie bez kozery zacząłem od tego przedstawienia sprzedaży detalicznej i koniunktury w przemyśle, lekką poprawę nastrojów zarówno wśród konsumentów, jak i wśród producentów, czyli jak gdyby obie strony oceniają przyszłość troszeczkę lepiej, bo koniunktura to jest takie coś, co właściwie oceniamy bardziej przyszłość, nasze perspektywy na przyszłość troszeczkę lepiej. Nie jest to zachwyt, ale jest troszeczkę lepiej. I widzimy w związku z tym, że deweloperzy również ruszyli z budowami, chociaż ten rozdźwięk między ilością zaczynanych dziś budów, a tego, co było kiedyś, no to jest po prostu ogromny. To jest znacznie mniej budów zaczynanych. Nadzieja jest taka, że to odbicie i tutaj taka już stabilizacja na pewnym poziomie, ale ona poprowadzi, miejmy nadzieję, do przyszłych wzrostów. Szczerze mówiąc, zobaczymy to również za jakiś czas, bo widzimy teraz te więcej pozwoleń,
ale też tak naprawdę więcej pozwoleń nie przekłada się tak, że w tym samym miesiącu albo nawet w następnym nagle zaczyna się więcej budów. Ten okres taki przygotowawczy trwa. No i też pamiętajmy, że to ludzie wystąpili o pozwolenia, bo coś przygotowywali sobie, ale równie dobrze, jeżeli nagle nadejdą jakieś złe wiadomości z gospodarki, to mogą wstrzymać te inwestycje, zanim rozpoczną budowę. Tak też może się zdarzyć. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją taką. No, powiedziałbym, jeżeli chcecie kupić mieszkanie dla siebie, to możecie zacząć żywić nadzieję, że rozpoczęte zostaną budowy nowych mieszkań i że zostanie zwiększona podaż. Niestety na tą zwiększoną podaż musicie troszeczkę poczekać. Jeżeli będzie dalej kontynuowany w tej formie, w jakiej jest, bez żadnych ograniczeń program bezpiecznego kredytu, no to można się spodziewać, że ceny nieruchomości nadal będą ciągnięte w górę. Ceny mieszkań. Jeżeli ten program zostanie zreformowany i w jakieś ograniczenia wejdą, albo w ogóle postawione zostanie na inne programy, koalicja postanowi inaczej działać, no to na przykład budować samodzielnie mieszkania i ta realizacja, jeżeli faktycznie nastąpi, tych setek tysięcy obiecanych mieszkań komunalnych, jeżeli to nastąpi, powiedziałem, to można również liczyć na osłabienie presji popytowej i na to, że ceny mieszkań nie będą aż tak bardzo rosły, albo nawet będą w jakiś sposób, można powiedzieć, miejmy nadzieję, dla niektórych spadały, chociaż to też nie jest pewne, no bo to sam poziom cen zależy również na przykład od tego, czy mamy inflację, jak dużo inflacji, bo często ceny rosną po prostu te nominalne. Rosną tylko dlatego, że jest inflacja. Musimy też pamiętać o zapowiedziach, obietnicach, programach ewentualnych, ale prawdopodobnych przyszłych koalicjantów, o tym, że oni mówili o podnoszeniu progów podatkowych, czyli więcej pieniędzy zostawałoby w naszych kieszeniach i jeżeli by te wszystkie też ruchy, czyli na przykład później zniesienie VAT-u na żywność, innych rzeczy nie podbiły bardzo inflacji i by nie zaczęły rosnąć znowu stopy procentowe, no to możemy liczyć się z tym, że więcej osób będzie mogło kupować mieszkania. Czyli to akurat działa w odwrotną stronę, czyli jest to tendencja do podnoszenia cen. Ale miejmy nadzieję, że wreszcie to budownictwo ruszy, wyjdzie z dołka. Nie można powiedzieć jeszcze, że to już jest odpalenie rakiety sygnału budujemy, bo to byłaby przesada, ale też widać powoli takie, no nazwijmy to, światełko w tunelu, zmierzanie ku większej ilości nowo rozpoczynanych budów. No i obiecałem Wam jeszcze odniesienie się do rynku domów i powiem tak, że o ile te ceny mieszkań w niektórych miastach wyskoczyły ogromnie, nie we wszystkich, w innych troszeczkę mniej, to na rynku domów jest dużo spokojniej. Tam, gdzie te ceny domów łapią się na program Bezpieczny Kredyt, no można powiedzieć troszeczkę większe zainteresowanie, ale to jest wszystko troszeczkę większe. Nie mogę stwierdzić, a przynajmniej ani ja, ani moi koledzy zajmujący się obrotem domami, nie stwierdzamy nagle, że gdzieś w całej Polsce wszyscy rzucili się na kupowanie domów, czy też na budowanie nowych domów i kupowanie działek. Nie, na razie jest takie spokojne podejście. A to spokojne podejście może również jest spowodowane tym, że tak jak mi się wydaje, oferta domów, to co jest na rynku do kupienia, nie do końca odpowiada potrzebom ludzi, bo wiele osób nie zna się na budownictwie. Chciałoby kupować domy energooszczędne,
takie nowoczesne, ciepłe, nie za duże i takie fajnie byłoby kupić dom używany, ale na przykład 2-3-letni, no, spojrzymy się, przyjrzymy się tym kafelkom, może nam się będą podobały, może tylko odmalujemy. Chodzi o to, żebyśmy nie robili dużych nakładów na początku. A na rynku jest sporo domów starszych, które trzeba by, żeby doprowadzić do tego obecnego poziomu oczekiwań na przykład energetycznych, wyremontować. One też mają już no, wyeksploatowane, czy to urządzenia sanitarne, kotły, no różne rzeczy. To są po prostu już domy starsze. Albo często też są większe niż ludzie chcą, no bo dzisiaj wszyscy patrzą na ceny. Albo też pojawił się taki wysyp domów w stanie surowym. I tutaj trzeba powiedzieć, że wiele osób jest przerażonych obecnymi kosztami wykończenia materiałów, robocizny. Odbierają to nie najlepiej, nie bardzo chcą się w to ładować, no bo teraz kupią taki dom i teraz wydadzą ileś tysięcy z metra tego domu jeszcze w jego wykończenie, będą się użerali, tak sobie wyobrażają, będą się użerali z wykonawcami. To nie dla każdego jest to raj. A tych domów takich rocznych, dwuletnich, czy takich, no powiedzmy nawet 5-letnich na rynku nie ma za dużo, przynajmniej w tych okolicach, które ja znam, i można powiedzieć, że domy są na sprzedaż, ale nie takie, jakie większość ludzi chce. Słuchajcie, dochodzimy do fajnego okresu na rynku nieruchomości. Mam nadzieję, powiedziałem, to nie znaczy, że tak się stanie, że nastąpi ożywienie w budownictwie. I cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych programów, pisz też pytania, dziel się uwagami. Jeżeli chcesz obejrzeć tę audycję w takiej formie ze stałymi wykresami, to zapraszam jeszcze raz na symen24.pl, gdzie również sporo szkoleń. I zapraszam, cóż, na kanał Discord i do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Cześć, trzymajcie się.